Cześć siemaneczko, jak już wiecie po tytule dzisiaj będzie troszkę coś innego, aczkolwiek będzie to nawiązaniem do ostatniego odcinka, co wam pokazywałem, jak handlować na Biswapie tokenami BFG i kupować tam w innych krypto czy stablecoinach. Mam po prostu środki stare, nazwijmy to, że są stare, są to trony i mam je na sieci TRC20, one są na BitBayu i wygląda to tak, że wiecie co, ja wam nawet tu zobrazuję. Ja bardzo profesjonalny obrazek wam mogę zrobić w Paincie, cyk, mamy Painta i teraz tak, wyobraźcie sobie, że mamy dwie sieci, czyli powiedzmy mamy dwa sklepy, nie? Rysowanko i teraz tak, rysujemy sobie jeden sklep, pędzel, będzie lepiej, cyk. Mamy sklep A, mamy sklep B, dobra, ta literka trochę większa i na przykład tutaj mamy przepaść, nie? Albo niech będzie sobie rzeka. I teraz to jest nasza sieć TRC. Pięknie tutaj zrobimy. A to jest nasza sieć, na którą drugą, na którą chcę sobie wysłać, czyli jest to Binance Smart Chain, czyli w skrócie BSC. I teraz na przykład w tym sklepie jestem w stanie kupić sobie trony, nie? I te trony mogę sobie wysłać do innego sklepu, czyli powiedzmy, że to jest moja giełda, a to jest mój portfel, czy też inna giełda, nie? Ja mogę sobie wysyłać po tej samej sieci, czyli po TRC20, mogę sobie wysyłać te trony. Ale te trony, takie same, są też na sieci BSC. I powiedzmy, że tutaj mamy właśnie to samo, czyli giełdę lub jakiś portfel i też możemy sobie je wysyłać, nie? Po tej samej sieci i po prostu no, nie da się na przykład zrobić czegoś takiego, że wysyłamy my bezpośrednio powiedzmy trony TRC, czyli w sumie w drugą stronę, tutaj, że wysyłamy na sieć BSC, albo w drugą stronę, nie? To po prostu nie działa, jeżeli coś takiego zrobicie, to wam automatycznie środki po prostu przepadną, więc nawet nie próbujcie. Ale jest opcja, żeby to obejść. Na przykład mamy tutaj taką stronę, właściwie to giełdę, która jest giełdą Binance i Binance posiada u siebie coś takiego, już wam pokazuję, to wyłączymy. Na Binance posiadamy coś takiego, że możemy wpłacić środki, czyli wchodzimy sobie we wpłaty, wybieramy tron i wpłata i teraz tak, ja tutaj na BitBayu posiadam 687 tronów, powiedzmy, że chcę wypłacić, nie? I teraz skąd ja wiem, jaka to jest sieć tutaj trona na BitBayu? Otóż przy wypłatach wam się pokazuje takie okienko, które się można odznaczyć, żeby się nie pokazywało drugi raz. Ja już mam to odznaczone, ale na przykład przy wpłacie posiadacie taki adres. To jest właśnie adres, który jest przyporządkowany do sieci TRC20. I teraz skąd ja wiem, że to jest ten adres? Bo jak sobie na przykład wejdę tu dla pewności, to na sieci TRC20 mam taki sam adres, tak samo się zaczyna, jest jak gdyby, nie ma tego wiecie 0x coś tam, nie? Teraz jak sobie wejdę na przykład na adres, na który ja będę chciał przerobić tokeny, to jak już widzicie, ten adres jest zupełnie inny i na ten adres jakbym sobie wysyłał po sieci TRC20 tokeny, to po prostu mi one nie dojdą. Więc co ja mogę zrobić, żeby zamienić sobie trony z TRC20 na BSC? Otóż mogę po prostu, tutaj nam Binance udostępnia coś takiego, że wpłacamy sobie trony po tej sieci TRC20, czyli ja biorę sobie, kopiuję tamten adres, kwotę powiedzmy wypłać wszystko, wyślij do i tu chyba nic nie muszę więcej robić, no nie pokazuje w przybliżeniu ile to jest, ale powiedzmy wyślemy 685, muszę to skasować, cyk, no i nieźle, sobie kliknąłem, no to jeszcze raz 685, no, czyli wysyłam 185 zł około, będę miał prowizję do zapłacenia 1 tron, ona już jest odjęta i teraz po prostu wysyłam. Muszę podać kodzik, czyli wpisujemy sobie jednorazowy kodzik. Transakcja przebiegła pomyślnie i teraz tak, patrzymy sobie na portfel, mam 0,43 trona, tron bardzo szybko przechodzi,
Może nie aż tak, ale możliwe, że zaraz będę miał. A tak co do tego rysunku, bo w ogóle zapomniałem dodać, powiedziałem wam, że jak gdyby wyobraźcie sobie, że jest to giełda Binance, czyli podpiszmy sobie Binance, bardzo ładnie. I teraz tak, na tej giełdzie mogę po prostu zmieniać sobie te sieci, nie? Czyli mogę sobie ustawiać, w którą stronę, gdzie chcę sobie iść. Powiedzmy, że tutaj jest jeszcze jakiś tam inny. I Binance ma właśnie taką opcję, że może sobie te sieci zmieniać. Czyli on otrzymuje TRX-a na sieci TRC20 i może tą sieć sobie po prostu zmienić, nie? Ale no to już tam wam po prostu pokazałem. Także wróćmy sobie do giełdy. Trony już dotarły, także jak teraz mamy trony, które przeszły po sieci TRC20, to tutaj mamy, to jest taka luźna pula tych TRX-ów i one jak gdyby przyszły po sieci TRC20, ale w tej chwili na giełdzie one nie mają przypisanej żadnej tutaj sieci, więc tak naprawdę przy wypłacie ja im mogę zlecić sieć. A jak to zrobić? Posiadam MetaMaska. Tego MetaMaska wam pokażę za moment, tylko muszę tutaj sobie przełączyć, cyk. I teraz jak widzicie mam tutaj jakieś różne coiny pododawane i dodałem sobie też TRX. Wcześniej sprawdziłem, żeby zobaczyć, czy na pewno to będzie działać i teraz co ja mogę tutaj zrobić? Dostałem tokeny TRX, to teraz chcę je sobie wypłacić i powiedzmy, że wypłacę je właśnie na MetaMaska, będę chciał kupić za nie tokeny. I jak to mam zrobić? Dodaję sobie token, wchodzę sobie na bscscan.com, wyszukuję sobie token, w moim przypadku TRX, znalazłem, mamy zweryfikowane, że to jest ten główny adres TRX na sieci BSC. I teraz tak, kopiuję sobie kontrakt, wchodzę sobie tutaj do mojego portfela, dodaj token, adres kontraktu ja już mam dodany, także nie będę w stanie zrobić, ale tu wam się wyświetli TRX i miejsce po przecinku 18, także po prostu dodajecie sobie, dajecie dalej, dodaj token i wam się token załącza. Teraz muszę to cofnąć, anuluj. I teraz ja sobie, żeby odebrać te TRX-y, to muszę wysłać. Żeby je wysłać, klikam sobie na account, wchodzę sobie w wypłatę, wprowadzam adres i co jest fajne na Binance, od razu nam wykrywa, po jakiej sieci będziemy to wysyłać, czyli już wiemy, że nasze trony będą szły po sieci BSC i także tutaj mamy właśnie w MetaMasku naszą też sieć BSC. Także tutaj jest wybrana sieć, można sobie zmienić, ale tu chodzi o to, żeby właśnie na BSC sieć wysłać. Adres podany, teraz wpisuję sobie maksymalną kwotę, podaj ilość, no podałem. Ok, i teraz mamy tutaj pokazane, że nam zabierze opłatę 2,47, więc sobie wypłacam, powiedzmy, że 54 i wypłata powinna mieć wszystko. Zatwierdź. Tak, sieć, adres jest poprawny. Muszę otrzymać kod, więc sobie na maila wchodzimy. Cyk, podajemy jeden kodzik, teraz podajemy z telefonu. OK i wysyłam. Zakończ. Także moje TRX już poszły na MetaMaska, zaraz zobaczymy, one już powinny w sumie zaraz być. Nie wiem, czy ja tutaj muszę odświeżać. No, chyba nie, powinny się za moment pokazać. Tak jak widzicie, testowo sobie właśnie wysłałem wcześniej, żeby sprawdzić. Powinno być nawet przed tym potwierdzeniem tutaj, bo tu z opóźnieniem jakoś to potwierdzenie się pokazuje. Prędzej do trony niż się tam wszystko potwierdzi. Dobra, sprawdzimy, czy już doszły. O, widzę, że mam swoje TRX-y. I teraz co mogę zrobić? Mogę na przykład wejść sobie w tej chwili na Biswapa, czyli to jest właśnie to, po co wysłałem sobie te TRX-y i przemienić je na tokeny. Także to by było tyle. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie się właśnie zarejestrować na te giełdy, czy macie po prostu gdzieś tam na portfelu, bo może być tak, że macie na jakimś portfelu przykładowo TRX, ja wam pokazuję po prostu przykład TRX, nie? Ale mogą być też inne tokeny, no to jak gdzieś macie, to na Binance sobie wrzucacie i na Binance przekonwertujecie i wysyłacie sobie gdzie chcecie po tej drugiej sieci. To jest tak jakby uzupełnienie tego poprzedniego odcinka, jak sobie właśnie te tokeny kopać.
i w razie czego jak sobie wysyłać te kryptowaluty. Wszystkie linki jakie tam używałem, czyli do Binance'a, do BitPaya, no to wam podaję to w opisie. Pamiętajcie, że jak się zarejestrujecie u mnie, no to po prostu coś mi tam dodatkowo skapnie. Jak się zarejestrujecie bez reflinka, no to po prostu idzie cała prowizja do BitPaya lub Binance'a. Ode mnie to było na tyle. Trzymajcie się. Do rychłego. Cześć.